Witam bardzo serdecznie. W tej odsłonie spinningowego ABC krótko opowiem Wam o tym, jak można spróbować złowić sandacza, a w zasadzie dokładniej jak można poprowadzić sandaczową przynętę. Jedną z niezwykle skutecznych, ale co też jest zaletą bardzo prostych metod łowienia sandaczy jest tak zwane łowienie z opadu. Na czym polega łowienie z opadu? Generalnie sprowadza się to do tego, że po poderwaniu przynęty z dna pozwalamy jej swobodnie spadać na napiętej lince. I wiadomo, że to jest taka ogólna zasada, bo w zależności od tego, jak jest dno ukształtowane, jaką mamy przynętę, jaki efekt chcemy uzyskać, czy ten opad ma być taki szybki, gwałtowny, czy też powolny, spokojny, majestatyczny, będzie to wyglądało bardzo różnie, ale najprościej jest podzielić łowienie z opadu w zależności od tego, jak wprawiamy przynętę w ruch. Możemy zrobić to wędką, lub zrobić to kołowrotkiem. Oczywiście istnieje też niezliczona ilość mutacji tych właśnie sposobów. W tej części filmu pokażę Wam 4 przykładowe sposoby prowadzenia przynęty. Najpierw będziemy podrywali przynętę kijem na raz. Po prostu tak najprościej jest powiedzieć, zaraz zobaczycie dlaczego. Podrywam przynętę szczytówką, wybieram luz i pozwalam przynęcie swobodnie spadać. Jest dno, poderwanie, wybranie luzu, opad. Poderwanie, opad. Znowu poderwanie, przynęta swobodnie spada. Jeszcze raz. I jeszcze raz. I tak aż do momentu sprowadzenia przynęty. Naturalnie możemy zostawiać przynętę na dnie na trochę dłużej, na trochę krócej. Oddajemy kolejny rzut. Również będziemy podrywać przynętę kijem, ale tym razem na 2 razy, troszeczkę agresywniej. Czekamy najpierw przynęta spadnie, 2 poderwania, wybranie luzu i czekamy na opadnięcie przynęty na dno. Kolejne 2 podciągnięcia, przynęta znowu nam spada. Jeżeli ryby byłyby aktywne, to taka troszeczkę żywsza metoda z pewnością mogłaby okazać się skuteczna. Jeżeli łowimy bardzo ciężką przynętą, ten opad jest szybki, no to też taki sposób jest dość ciekawy, bo pozwala nam troszeczkę ten opad wydłużyć. Oddajemy jeszcze jeden rzut. Tym razem będziemy podrywać przynętę kołowrotkiem, po prostu obrotami korbki. Jak widzicie, szczytówka nie wykonuje jakichś większych ruchów, dlatego że cały ruch przynęty jest spowodowany przez 2 obroty korbką. Można oczywiście obracać tylko raz. Ja tutaj mam relatywnie ciężką przynętę akurat na tym filmie, więc żeby ten opad był taki nieco dłuższy, to wykonywałem 2 obroty. Kolejne 2 obroty i czekamy na opad. Jest dno, 2 obroty, opadamy. I dokładnie w taki sam sposób. Im więcej sobie urozmaicamy, tym lepiej, bo szybciej też trafimy w gusty ryb. Teraz czekamy na opadnięcie przynęty na dno i jedziemy na 3 obroty, czyli 3 obroty korbką. Opad będzie nieco dłuższy. Tutaj nawet poprawiłem trochę kamerę, żeby to było lepiej widać. Przynęta nam w tej chwili opada. Zwróciliście na pewno uwagę, że ten opad jest nieco dłuższy, kiedy aż tyle linki wybieram za jednym razem. Znowu opada przynęta. Raz, 2, 3. Czekamy. Raz, 2, 3. I przynęta spada na dno. W ten sposób jesteśmy w stanie różnymi w obrębie jednego łowiska, nawet delikatnie zmieniając sposób prowadzenia przynęty, zawsze w jakiś sposób wpływa to na inną jej prezentację i może akurat wstrzelimy się w aktualne jakby pragnienia i chęci na przykład właśnie ryb, które gdzieś tam zimą nie są zbyt chętne, żeby reagować. I jeszcze raz będziemy prowadzili kołowrotkiem, a tak, teraz jedziemy na 1 obrót, ale opad był bardzo krótki, więc musiałem przejść na 2. To jest instynktownie dość dobrze wyczuwalne. Efekt, jaki chcemy osiągnąć, jest też, zależy wyłącznie od nas. Możemy wlec przynętę po dnie, możemy prowadzić ją długimi skokami.
Teraz zobaczymy coś bardziej urozmaiconego. Przyjrzymy się, jak prowadzi przynętę mój tato. Jak widzicie, 2 razy poderwał i jeszcze dodatkowo podkręcił. Taka bardziej urozmaicona metoda. Przynęta dość długo po takiej operacji spada. 2 poderwania, 3 szybkie obroty i kontrolujemy opadanie przynęty. Bardzo dobrze po lince i po szczytówce widać, kiedy przynęta wylądowała na dnie. Znowu 2 poderwania, 3 szybkie obroty. No i w ten sposób również jest to dowód na to, że każdy wędkarz też troszeczkę inaczej przynętę prowadzi. Oczywiście wszystkie te sposoby są dobre. Generalnie chodzi o to, żeby nam się łowiło przyjemnie i żeby przynosiło to jakieś efekty. Tyle teorii. Zobaczmy, jak to może wyglądać w praktyce. Tutaj stosujemy metodę poderwania kijem i szybkiego wybrania luzu. I zaraz powinno nastąpić branie. Jak widzicie, było to wyraźne stuknięcie. Ryba wzięła właśnie w momencie, kiedy przynęta spadała w kierunku dna. W tej sytuacji prowadzenie będzie podobne, branie nieco inne. Również lekko podrywamy kijem i kończymy sprawę kołowrotkiem. Przynęta bardzo fajnie, szybko szybuje nam w stronę dna. I jeżeli nie widzieliście brania, bo było dość delikatne, to zapraszam Was do mojego filmu, z którego te akurat brania zostały zaczerpnięte, o grudniowych sandaczach z rzeki Odry, który możecie znaleźć na playliście o sandaczach na moim kanale. Mam nadzieję, że te informacje się Wam przydadzą. Być może dzięki temu złowicie swojego pierwszego sandacza, a sandacze to naprawdę wyjątkowo piękne i ciekawe ryby. Pozdrawiam Was wszystkich, trzymajcie się, cześć.